Jacek z Radomska. Prowadzimy gospodarstwo z synem 60-hektarowe. Gospodarstwo jest roślinne, nastawione na produkcję zbóż, rzepaku i ziemniaków. Spotkaliśmy się tutaj, żeby zamontować nawigację AliNav od firmy Korbanek. Przekonała nas do tego podczas targów w Kielcach. Spotkaliśmy się z szefostwem firmy Korbanek, potem mieliśmy prezentację długą i zostaliśmy przekonani, bo przyznaję, oglądaliśmy podczas targów wiele razy te różne nawigacje. Znajomi też posiadają nawigację z automatycznym prowadzeniem i to było ciekawe na pewno zawsze rozwiązanie, które zastanawialiśmy się, czy wdrożyć to do gospodarstwa. No i tak jak powiedziałem, podczas tych targów, po rozmowie z przedstawicielami firmy, nakłonili nas do tego, żeby to właśnie wejść w taką nawigację. Po obejrzeniu prezentacji stwierdziliśmy, że sama nawigacja jest bardzo atrakcyjna. Ze względu na chociażby nawet parametry ceny w stosunku do jakości Ceny i oferty. Tak, a sama nawigacja rzeczywiście spełnia kryteria takiej profesjonalnej nawigacji. Rzeczywiście nie jest to coś, jakaś wydmuszka, słabe rozwiązanie, tylko profesjonalne rzeczywiście rozwiązanie. A przy tej cenie, która jest atrakcyjna, jest to dobre rozwiązanie. Dobra oferta. Mamy pudełko z przewodami. Tu mamy silnik kierownicy, mamy czujnik na koło, mamy uchwyt na monitor. Czy jest na koło? Tak? Jest na koło, pan ma wersję Deluxe. A tu ma pan resztę, czyli ma pan... Wyjąć to wszystko, Tak, bałagan. Świeci można zabrać. A panie, pan to ma w ogóle wersję Deluxe. Pan ma jeszcze nakładkę na kierownicę, na Bluetootha, monitorek Proszę pana, i resztę. wydaje mi się, że jak pierwsze kupiliśmy kombajnową. Później się wojna rozpętała, nie wiem, czy to dlatego, że kupiliśmy, bo tak to byście importowali dalej, nie, tą nową, ale teraz te sankcje, to wszystko, niestety. Pan wejdzie do środka, ten monitor. Ten monitor Bo to jest, to jest podstawa, proponuję tu na tej rurce od drzwi i do środka. No ale to, a jak zasilanie kablami będzie z tego? Tu? Proszę pana, rogiem przejdziemy na dół. Tutaj po słupku, tak jak pan zszedł. Jak my zejdziemy tu, albo zejdziemy tu i zejdziemy tu. Czy tu nie będzie za daleko, jeśli chodzi o kierowcę? Mówię o wyciągnięcie ręki. Ale niech pan słucha teraz, przepraszam, bo to jest, dyskutujemy. Teraz jak pan drzwi otwiera i to będzie tu wisiało nie ma otwierania prawej drzwi. i pan trzaśnie, Nie ma otwierania no prawej to drzwi. nie, to muszą być otwierane. To musimy gdzie indziej Jeżeli muszą posadowić. być, no to trzeba się do tego spornika dokręcić. Wszystko jest możliwe, bo możemy zdjąć na przykład to, odkręcić, jest tak zrobione, Nie, to nie odkręcamy, tu robimy spornie, nie trzeba, więc nie, zróbmy tutaj. Bo drzwi to wie pan co jest? Ja wejdę może. Raz było tak, że pamiętam jak dziś, był taki potężny wiatr, ja siałem na takich tam polach i taka górka i wie pan co zrobił? Ja wychodzę i nieopatrznie drzwi otworzyłem, jak ten wiatr romnął, wyrwał drzwi całkiem, nie? No więc trzeba takie ewentualności też przewidzieć, no. Dobrze, proszę pana, nie ma problemu. Coś takiego montujemy do pana kątownika. Przykręcamy to tu na dwie śrubki, czyli wiercimy w kątowniku dwie dziurki i przykręcamy to tu. I wtedy ma pan wyświetlacz No świetnie, no, w tej pozycji. No to ja będę się trochę upierał, żeby był bardziej, nie da się, jaki on jest duży w ogóle? 10 cali. 10 cali, mniej więcej większe tyle. jak tamten Mniej więcej trochę. tyle. Żeby był, tego byśmy się pozbyli, tu się coś podspawa z tyłu i żeby on był tu, żeby tu był trochę w zasięgu ręką jednak. O, bo tutaj to on jest za daleko. Ale to można przedłużkę taką brać. Jak będzie zbyt blisko drzwi, to będziesz mógł ktoś owadzić go i urwać. Ale chcecie dać monitor tu, w tym miejscu? No nie. Tu? Zaraz pan da monitor. No, Nie, no to jest za daleko, no w ogóle to jest nieergonomiczne nawet miejsce. o. I teraz o, o proszę, to jest
regulowane, tak, bo można sobie, jak się nie używa, ile się używa, to można sobie to zmodyfikować. No i dobra, no i teraz Może pan go mieć O tak. właśnie, o to chodzi. Może pan go mieć tak. O, I on będzie wtedy tak, się go idealnie, no. Może pan widać przednie koło? To trochę to Tomek, przeszkadza. przednie koło czy widać? Tak, właśnie o to chodzi, że tak. I tu widać na linii kominka, to się wtedy trochę przesunie w tą stronę, jak się to zdemontuje, to się jeszcze trochę do tego miejsca dosunie. Bardzo dobrze. Erek, super. Dobra. No widzi pan, ma pan I rozwiązanie mamy na dwa wszystko. monitory, potem możesz zdecydować. To, że 2 monitory. O, Rzadkość. A w tym to chyba bardzo rzadkość. i Dobrze. Nigdzie. Proszę pana. Jeszcze się nie spotkałem, że ktoś Młotek gumowy będziecie mieli? jest, a my mamy. Poproszę. Ten czujnik skrętu ma w sobie żyroskop. On poprawia nam dokładność jazdy pod warunkiem, że maszyna ma sprawny układ kierowniczy i nie ma w nim luzów. Jeżeli są luzów, to on tylko wprowadza w błąd system, bo daje sygnały ciągle lewo, prawo i on nie wie w końcu, w którą ma skręcać. Natomiast normalnie, jeśli układ jest sprawny, a zakładam, że tu jest sprawny, to montujemy czujnik w zwrotnicę. Tu mamy 4 śruby. od zwrotnicy. Montujemy to na 2 śruby. Tu mamy otwory na mniejszy rozstaw lub na większy rozstaw. Dostosowujemy tak, żeby pasowało. Pamiętając, że tą wtyczką zawsze do środka ciągnika. Po to, że jak pan skręcasz lewo i prawo, to jest wygięcie to maksymalnie 30 stopni. Jak go zamontujemy tak, to kabel jest już skręcony 90 stopni. Jak skręcisz, to on się mocno ugina i w pewnym czasie po prostu się przełamie, tak? Więc zawsze montujemy to w ten sposób, żeby tą wtyczką było do środka traktora. Ten rozstaw tych 4 śrub jest w kwadracie, więc bez znaczenia czy to, on to może obrócić o 90 stopni. Uderzę, dobrze? Tak, pan uderza, a ja ciągnę do góry. W dole się nie uszkodzi coś ten dołek? Ale to się nie uszkodzi, ale zejść to nie chce. Szanowni Państwo, zdjęcie kierownicy, jeżeli kierownica jest oprócz wielowpustu i ma stożek, to jest to bardzo wymagający element, bym powiedział najtrudniejszy w całym zestawie, ponieważ niestety trzeba użyć siły mechanicznej. Tu mamy tak plastiki dobrane, że nie ma jak podłożyć żadnego ściągacza, nawet takiego do łożysk pod spód i niestety musimy to po prostu mechanicznie. Co, stożek? No i na tym stożku tu siedzi. Tak. Dobra, daj tą nakładkę F. Po zdjęciu kierownicy, To zdjąć? tak, to zdjąć. Musimy sobie teraz dopasować odpowiednią przejściówkę, bo silnik i otwory te 4 pod jakby oś silnika są stałe, natomiast różne traktory, różne marki mają różne tutaj rozwiązania. W Zetorze, podobnie jak w Ursusach, jest jeden wpust i na lekkim stożku jest reszta. W większości zachodnich traktorów tutaj mamy 36 frezów o różnej średnicy od 18 do 28 mm. Musimy sobie dopasować i wtedy dobrać odpowiedni. Ten napis oznacza końcówki, jakie są w pudełku w danym zestawie, czyli jakie przejściówki pod jakie frezy kierownicy są w danym zestawie. I to mamy końcówkę z napisem F. Końcówka ta pasuje idealnie pod ten typ Zetora. A, zakręcona jest, tak? Nie, na razie jest niezakręcona. Aha, ale ma być? No Nie. ma być, żeby pan był bezpieczny na drodze, to musi być zakręcona. Czyli tu idzie na klin, Tak. dociągnie pan A nakrętkę tu ma pan 4 śruby. I od spodu pan te śruby dokręca. i da się dokręcić, jak to jest? No po to mamy właśnie silnik, poprosiłem, żeby wyregulować, żeby tu się panu nie darł plastik. Aha, czyli pan dokręci później, tak? Ja to kręcę później. Ja muszę najpierw upasować osłonę, żeby pasowała, dopiero później mogę sobie dokręcać. A jakby pan odwrotnie to zrobił i teraz dokręcił i później nasadził, a od spodu dokręcił i dopiero nasadził? Jak pan od spodu teraz tu włoży śrubę?
Ja na razie tylko sobie przymierzam. Aha. To ja najpierw nakręcę tu, na silnik. Tak. No to A właśnie później włożę tutaj. myślałem, że Nie. tak pan mówił, że odwrotnie. Widzi Bo pan? mówię, o to nie Widzi pan, założyłbym przecież. teraz się nie da, bo tutaj trzeba o plastik. Trzeba opuścić całość do dołu. W zestawie tego kompletu mamy potrzebne imbusy do przykręcenia tulejki i do przykręcenia uchwytów monitora, czy to tutaj, czy w kabinie. Tu mamy główną wiązkę kabli. Wszystkie przewody są opisane. Jak jest zasilanie, to jest power. Na kablu od akumulatora też jest napisane power supply. Na przewodzie od włącznika jest napisane switch. Na przewodzie z drugiej strony też jest switch. Na przewodzie od anteny mamy RS232 i mamy CAN. Do tego mamy jeszcze są dwa rodzaje jakby czujników skrętu, albo pod taki CAN jak tutaj, ale my używamy czujnika, którego wpinamy w wiązkę CAN na rozdzielnik. I jeszcze mamy wtyczkę od silnika elektrycznego, który montujemy na kierownicy. Wiedziałem, tu mały jest plastik i nie damy radę. Dobra. Tu pan przykręci wzmocnienie i zblokuje tutaj. I wtedy to będzie stabilne. Teraz miarkę musimy zmierzyć ten traktor. Jego szerokość, rozstawość w tą, wysokość anteny i położenie anteny od przedniej osi. Środka anteny. Do środka osi. Ja tak stoję do osi akurat. Mamy jakieś 160. Aby traktor działał poprawnie, musimy skalibrować. Musimy po pierwsze wejść w pojazd i wpisać jego wszystkie parametry, czyli wysokość od gruntu do anteny, rozstaw osi od przedniej do tylnej, rozstaw kół w osi przedniej lub tylnej i najważniejsze jest parametr D, odległość anteny do przedniej osi. Jeśli ten parametr będzie 0, to traktor cały czas będzie nam jeździł lewo, prawo. A gdy ustawimy ten parametr taki, jaki jest rzeczywiście, to wtedy nam robi dużo mniejsze odchyły i dużo krótsze ruchy kierownicą lewo-prawo. Kolejną rzeczą jest czujnik. Jeżeli mamy podstawowy zestaw 303, to mamy jeden IMU, czyli jeden żyroskop, który jest zamontowany w antenie. Tak jak tutaj mamy dwa żyroskopy, bo mamy też czujnik skrętu na przednim kole, musimy wybrać dwa IMU. Kolejną rzeczą jest wybór napędu, bo mamy w 303 tylko elektryczny, ale jak mamy 305, to mamy tutaj jeszcze dwie opcje: Steer Ready albo napęd hydrauliczny dla systemów z blokiem hydraulicznym. Kolejna rzecz to jest prędkość napędu. Poruszamy się zawsze w niebieskim polu. Przy wszystkich rzeczach, które dają się regulować, mamy najczęściej znak zapytania i on nam określa parametr, który on zmienia. Nie zawsze jest to idealnie przetłumaczone na język polski, natomiast najczęściej jest to poprawnie. Kolejną rzeczą jest ręczna dezaktywacja czułości, czyli jest to siła, jaką musimy użyć, aby zerwać automatyczne prowadzenie, na przykład gdy dojeżdżamy do przeszkody, drzewa, nie wiem, końca pola. Gdy jest na 10, to nie jesteśmy w stanie w ogóle zerwać. Standardowym ustawieniem jest ustawienie na 1 lub 2. Jeżeli ustawimy na 0, to siła potrzebna do zerwania jest zbyt mała i wtedy jak jeździmy w polu uprawianym i koła są w grząskiej, miękkiej ziemi, to nam będzie rozłączało nawigację. Musi być 1 lub 2 i wtedy będzie optymalnie. Kolejna rzecz to jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Oznacza aktualizację oprogramowania silnika elektrycznego kierownicy. Jeżeli wydaje on dziwne dźwięki lub działa niepoprawnie, należy go zaktualizować. Kolejną rzeczą, jak już mamy zamontowany zestaw, mamy kalibrację. Możemy ją zrobić automatycznie, a możemy ją zrobić ręcznie. Aby ją poprawnie wykonać ręcznie, należy uruchomić silnik, skręcić maksymalnie w lewo, wtedy nacisnąć lewa 1, później skręcić maksymalnie w prawo, nacisnąć prawa i jeszcze raz skręcić maksymalnie w lewo, pokaże się lewa 2 i na dole pokaże się zielone pole kalibracja
przeszła pomyślnie. Klikamy zakończ. Tu mamy funkcję, która ta nawigacja obsługuje. I tu mamy już odblokowany wyświetlacz, jest zarejestrowany na stałe. Dzięki temu możemy pracować i wyświetlacz i antena łączą się już z satelitami. Kolejną rzeczą przy wyborze pojazdu jest typ czujnika, tak jak mówiłem, jego ustawienie. Mamy automatyczne kierowanie, tu mamy te funkcje, tu mamy różne przełożenia, czyli przełożenie jest to jakby prędkość, z jaką silnik się będzie obracał na jeden obrót kół kierownicy. Jeżeli traktor po skalibrowaniu zbyt nerwowo skręca lewo-prawo, należy się też poruszać tutaj w tym przedziale między gdzieś 180 a 240, w tym momencie jest po środku i to w zupełności wystarcza. Kolejną rzeczą jest kalibracja. Jeżeli trzeba to skalibrować, to jeszcze jest jedno okienko, gdzie tam możemy to zrobić ręcznie lub możemy tutaj zaznaczyć automatyczna kalibracja. Jeżeli taka się pojawi, to system się automatycznie skalibruje. Jeżeli jeździmy poniżej kilometra na godzinę, to należy zaznaczyć tryb niskiej prędkości. Kolejna rzecz, wybierz linię zadań. Oznacza linię, które możemy używać, czyli linię, które będzie nam prowadził. Jest to linia prosta, czyli punkt A i punkt B i na zasadzie linijki system łączy oba te punkty linią prostą, albo linie krzywe, czyli linie takie, jakie namalujemy, jaka jest rzeczywiście na przykład granica pola. Kolejną rzeczą jest pętla, czyli opis jest przy każdej. Planujemy działkę w 4 punktach, czyli w każdym rogu pola klikamy punkt A, punkt B, punkt C i punkt D i z tych 4 punktów system łączy te punkty linią i tworzy działkę. Natomiast ta linia pętla oznacza, że on będzie jakby automatycznie mógł zawracać na końcu także tej działki. Tu mamy poziom wygładzenia krzywej, czyli poziom, jak on dokładnie ma się trzymać linii, którą wyznaczyliśmy. Może ten poziom być wysoki, średni lub niski. Nawigacja w ciągniku Zetor Proxima dobiegła końca. Wszystkie przewody są schowane, podłączone, wszystko jest aktywowane oraz skalibrowane. Testy polowe, jak widać, przeszły, maszyna działa poprawnie. Proszę Państwa, doszło do naprawdę sytuacji bez precedensu, bo od 2 lat, a szczególnie ten rok, to ceny produktów rolnych są sprzed 30 lat. To 30 lat temu ja prowadzę ewidencję każdoroczną, gdzie notuję, jaka była pogoda, jakie były ceny, co kiedy i kiedy sprzedano, siano uprawiano i tak dalej. To są ceny dzisiaj sprzed 30 lat, natomiast jęczmień 660 zł nie ma kto kupić, pszenicy 700 zł nie ma kto kupić. To jest kompletnie poniżej wszelkich kosztów produkcji, ale 30 lat temu cena paliwa była złoty 50 zł. Dzisiaj na stacjach jest powyżej 8 zł. Także tu te relacje wszystkie zostały zachwiane i nie dość na tym. Nie widać żadnego światełka w tunelu, bo myślę, że tą negatywną sytuację to jeszcze dokończy Mercosur, wprowadzenie tej Ukrainy do Unii już takie otwartej, bez żadnych ograniczeń. I tu te zagrożenia dla rolnictwa stają się naprawdę
ogromne. Jedna sytuacja, teraz, czyli teraz ta z nawigacją oraz pierwsza sytuacja to z kombajnem i perspektywa, chęć, ostatecznie sfinalizowanie kupna nowego kombajnu, wtedy to był Rostelmasz. To też były Kielce, targi w Kielcach i spotkanie z handlowcami, którzy byli podczas tych targów przy kombajnie i którzy opowiadali, zaciekawili i na pewno zachęcili do tego, żeby się tym zainteresować. I rzeczywiście ostatecznie pojechaliśmy na negocjacje bardzo miłe do firmy, do siedziby firmy i ostatecznie taki kombajn zakupiliśmy. No myślę, że takim głównym też atrybutem, elementem jest dobra współpraca z panami właścicielami, panem Pawłem, panem Adamem, bardzo sympatycznymi ludźmi, którzy znają się na swoim biznesie. Nieraz na tym są bardzo przyjaźnie nastawieni i ukierunkowani do współpracy z rolnikami. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.